Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Jak widzicie, ja już jestem w pierwszych dniu KVK. Pomalutku tutaj to ogarniamy wszystkie te nowości, które mamy w KVK. Tak jak chodzi o technologię, tam jeżeli chodzi o te speed-upy. Na starcie już wam mogę powiedzieć, że zrobiłem małego babola przy wydawaniu, czy w zamienianiu speed-upów z badań i zbudowania na speed-upy leczenia i szkolenia niestety. Robiłem to w nocy i nie będę ukrywał, byłem no dość zaspany, nie patrzyłem, po prostu zobaczyłem jakieś tam są fajne speed-upy, wielkościowo ilość mnie wiecie przekonała i poszedłem w to jak dziki w sosnę. No ale o tym sobie tutaj pogadamy. No ogólnie KVK w samej, jakby tak powiedzieć, rzeczywistości zobaczycie na ranking siła sojuszów, no nasz sojusz jest tutaj na 13 miejscu. Nie jesteśmy tutaj jakoś nie wiadomo jak bardzo wysoko, no ale wiadomo, że my też tam inaczej tą siłą, też niektórzy są w innych sojuszach, tam przerzucali z tego co widziałem, więc no to też ma znaczenie duże. Poza tym jesteśmy w KVK, gdzie jednak jest dużo dobrych i dużych graczy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Najwięksi tutaj jeżeli chodzi o zabójstwa, no to wiemy, że 10-29 to w sumie jest najstarszym królestwem chyba tutaj. Ma bardzo wysokie te punkty zabić. 18-24 też nieźle się prezentuje, 3-5-7-5 też na papierze. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Będziemy się starać tam cisnąć, ja jestem przygotowany na walki. Już mogę wam powiedzieć teraz, że walki będą gdzieś koło 10 września. 14:52 UTC, czyli tak no 16:50 gdzieś chyba live pewnie będzie troszeczkę wcześniej. Indywidualnie no to jest na 109 miejscu, widzicie, że tu są też no, dużo mocniejsze konta, które tutaj cisną. No, u nas naszych jest tylko Hate Me. No, trafiliśmy na bardzo mocne KVK. Zobaczymy jak to będzie oddawało w późniejszym terminie. Tutaj zobaczymy od razu na ten. Tak jak widzicie, jestem w trakcie jakby tak robienia tych wszystkich tutaj zadań. To tutaj oczywiście zrobiłem faux pas. Tak jak już możecie zobaczyć, że no, nie wykorzystałem tych rabatów, te które są. Poszedłem od razu wykupić wszystko co jest z leczenia. I tak zrobiłem. Wykupiłem ile się da. Jeszcze mogę tam coś wykupić, ale tylko z tych minutowych, co tam oczywiście wykorzystałem już podczas badania. Tu mam innych bardzo dużo, no ale będę musiał to następny raz robić, jakby tak powiedzieć, dużo lepiej i dużo konkretniej, bo zrąbałem, nie będę ukrywał, zrąbałem dość mocno. I będziemy patrzeć jak to będzie wyglądało później, jeżeli chodzi o kolejne KVK. Tutaj po prostu no, miałem wybrać te, które są najbardziej zrabatowane, a potem jak coś, no 24 nie powinien w ogóle brać, nie? Że zaraz wam pokażę, mam leczenia. No nie wiem, no z jednej strony niektórzy mi napisali, że spoko, masz dużo leczenia, niektórzy zrąbałeś, no wiem, że dużo losów się pomyliło, no to jest moja wina. Karłaczek też teraz zrobiony na fulla. Co tam jeszcze mieliśmy, chyba ten, to chyba zrobiliśmy, to chyba zrobiliśmy, tu jest ok, tu też już jest zrobione. No i co, i będziemy tu, oczywiście sklep na starcie, wykupiłem te materiały, oczywiście kamyki, zresztą dalej mamy dużo monet, pewnie no potem KVK dużo monet będziemy mieli, nie wiem czy coś tu będę kupował jeszcze z tych, no ja najbardziej liczę, tak jak wam mówiłem wcześniej, tutaj na tą główkę i na tą broń, że muszę potem KVK te monety wyciągnąć z tego, więc to najbardziej potrzebuję w tym momencie. Złote główki poczekają. Inskrypcja i tak hunterowa nam wejdzie z tego względu, że jeżeli na przykład byśmy przegrali KVK, a dobra, wyślemy tutaj jeszcze ostatni raz, jeżeli byśmy nawet przegrali KVK, no to tam za, już wam pokażę, no, to ja tutaj będę miał wtedy tą trzecią, no i będę mógł sobie to wymienić na jakąś tutaj, tą jedną z tych autar, żeby móc wyciągnąć. Prawdopodobnie to będzie tutaj chyba to? Tak, chyba to będziemy brać na pincerze, bo tego chyba nie mamy na pincerze, jak dobrze pamiętam. A sobie sprawdzimy, bo powiem szczerze wam, że nie pamiętam. Nie, to chyba mamy. Tak, grzmienie mamy. No, nie, tu jest grzmienie. A startować? Nie, mamy. Czekajcie. A, to mamy, dobra. No, to pewnie tu będziemy to wymieniać, bo tu mamy przygotowane to też z atrybutami.
Albo coś pokombinujemy jeszcze tutaj z panem Ragnarem, bo tutaj też jest taka opcja, że może coś tutaj z Ragnarem jednak coś pokombinujemy. Zobaczymy. Na pewno tam zrównoważenie, czy tam to, co mamy na prawy dolny róg, to będziemy brać z tych tutaj skrzyneczek. Tak, tutaj mamy, wybieramy sobie tutaj pomału, brakuje nam dwóch tych fragmentów inskrypcji, więc to jest kolejny tutaj plusik tego wszystkiego. No i pomalutku dążymy już do tego 6 giru. Wątpię, żebym zdążył na Z5 z girem, bo żeby zrobić go full, miałem taki plan, żeby go zrobić. Naprawdę mocno starałem się, żeby to zrobić. Zresztą teraz nam tutaj zgromadzenie sojuszu jeszcze wyszło, więc pewnie będziemy mogli wykorzystać troszeczkę zakupów pakietowych poprzez właśnie to zgromadzenie sojuszu, żeby zdobyć troszeczkę więcej tych nagród i porobić tam limity dzięki temu. No i między innymi też widzicie, akcja handlowa od razu jak weźmy w KVK nam się pojawiła. Udało się tutaj powyciągać parę tych materiałów, na tym mi najbardziej zależy. Moja karawanę też już eskortowałem. Karawana sojuszowa została tu jakoś posegregowana. Aha, tu jakoś nas to podzieliło na szczęście. Jest 5, 5, 3, 5, ok. Okej, no to przynajmniej tutaj, aha, tutaj są jakieś już gemy, to coś chyba, coś tutaj, nie wiem, czy coś dostaniemy, czy to będzie kolejny, zobaczymy, ja tego ogólnie eventu tak jakoś bardzo nie ogarniam, więc nie będę wam opowiadał, nie wiadomo jakich tam rzeczy. Co tutaj jeszcze, no wieczne zakłady, to już wszystko to macie, wiecie, na bieżąco, prawda, ale chciałem wam coś tutaj, aha, kej w sumie, możemy keje sobie otworzyć, tak, bo mamy 204 keje, 200 kei możemy sobie otworzyć, bo to w sumie nam tutaj odblokuje wersję. Tak, tu będziemy mieli dodatkowe przynajmniej zadania, no ja będę mógł. No, dążę do tego, żeby szybko zrobić tutaj poziom 5, 10. Przez cały czas dążę do tego, żeby te poziomy nabijać jak najszybciej. Przed Z5, że jak najwięcej tych kryształów zdobyć. Zaraz wam pokażę oczywiście, jak tam z kryształami stoję. Po pierwszym dniu, no to widzicie, że tutaj mamy na 6 zrobionego Blizariusza, tu nam troszeczkę zabrakło Sunsu, więc przypuszczam, że jutro go zrobimy do 6, no i potem będziemy prawdopodobnie już szli albo w Inhotepa, albo coś tutaj pokombinujemy ze Scypionem lub też z Bjornem, bo tutaj wiem, że oni te są w innych sojuszach, będzie tam się czasem dostanie, to wiecie jak to wygląda. Czekajcie, tu mamy to, okej. No, otworzymy sobie klucze, potem pokażę wam jak tam w KVK technologię poszedłem, no i też wam wytłumaczę troszeczkę jak to u mnie w KVK, dlaczego tak, a nie inaczej poprowadziłem to. Yy, 200, no dobra, 204, trudno. Wow, zwrot 500, 500, Wow, 1000 dwa razy, tutaj fajnie, dużo monet poszło. No, czyli mamy Teodorkę, Bertrand, Tekeda, Cyrus, Mari, Young, Amon, okej, Pabura, Sinata, Ryan. Tu mamy z Williama 3 razy. Trochę speed-upów też wpadło, a może jakoś bardzo dużo, ale coś tam wpadło. Tu też Rodrogna Małgorzata, Jaziśka po jednej rzeźbie, Artemizja, tutaj Zygę zwrot 100 tych, tu mamy Huo, tu też Leonidas wraca, Justynia, no tak jest, ja nie mam na tym, Dydona, Atyla jedna rzeźba, Justynian, 3 rzeźby tutaj z Zanewskiego, Saladyn, Tarik, za Konstantyna, no i 1000 monet za ten, no nie powiem, uważam, że fajnie to wyszło, nie? Coś tam speed-upów też wpadło. W sklepie, 2900, no to super, za 25 dni będzie można kupić speed-upy. Ja jestem na to tak, to ja lubię tak klucze otwierać i żeby zdobyć jak najwięcej. I tu mamy 5, czyli już będziemy mogli 50 główek na przykład wykorzystać. O, co się tu nam pojawiło? Już nie odkryłem żadnego dowódcy. A, może z automatu się coś odkryło. Może tak być, tylko pytanie kto? Justynian, no tak. No. Justynianek, okej, dobra, no tak, bo to Justynian poszedł z tego, ja go nie miałem odkrytego. No, nie mam parcia na to, żeby to kupować, powiem wam szczerze, ja tam trochę tych mam główek. No tu mamy 5, no w sumie z jednej strony tracić taki pakiet, to nie jest jakiś drogi, nie?
Kurde, nie no, tam mamy tam na to przygotowane. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy to na ten, ile to wyjdzie? 50, no tak weźmiemy. Dobra, niech będzie, niech pod kontencik. Kluczyki, pyk. Odbieramy te. No i teraz tylko 2 zostały nam. O, coś jeszcze nam wyszło? O, forty, dobre. O, czyli zaraz będziemy mieli. Co byśmy tu musielibyśmy chyba zrobić szybko barbarzyńców, tak, barbarzyńców. I żeby to już odblokować, lecieć dalej z tym. No i spoko. Uważam, że spoko to wygląda. Na tą chwilę można barbarzyńców gdzieś pociśniemy za chwilkę. Okej. Myślę, że spoko. Ile tam przyspieszy nam weszło? Teraz zobaczymy. O, 10 tych. O, przyspieszenia szkolenia nam podskoczyły. No leczenia mamy te. Miałem chyba gdzieś koło 70 dni, a mam 346, no bo wymieniłem te badania i teraz budowy. No będę musiał troszeczkę zaoszczędzić, albo po prostu tam gdzieś tam wiecie przychillować. Tu jest 8093, więc też z tego jeszcze pewnie do tej piątki tam to podrośnie. Bo jak zacznie się otwieranie skrzynek, no to już w ogóle będzie ogień. No okej. Można takie coś przygarnąć. W sumie taki pakiet. Ja wiecie, ja te pakiety przeważnie, tak mam tu nie podkrywane, ja tam trzymam. Jakbym potrzebował jakieś, brakowałoby mi główek, to ich trzymam, bo na razie ich nie potrzebuję. No, Gonzalo to byłby kolejny, który gdzieś tam by może gdzieś tam ten 7 marsz kombinował, ale na razie skupiam się na tym 6 marszu. No w tym momencie mam chyba tam ponad 420 materiałów legendarnych. Więc też patrzę, czy gdzieś tam Draluk się tutaj gdzieś nie przyszwenda, bo może być Draluk i chciałbym to wykorzystać, może te gemy na tego Draluka. Może jakiś właśnie event podczas mobilizacji sojuszu się pojawi, żeby wykorzystać te gemy, żeby tam te podbić troszeczkę, no zobaczymy. Ogólnie w Zaginionym po pierwszym dniu jestem gdzieś tutaj na chyba 69 miejscu, byłem 20 któryś, no ale wiadomo, mocniejsze konta wróciły. To jest, wiecie, to są ludzie, którzy na 6 marszy wysyłają i cisną, więc no... Ten 6 marsz się u mnie tworzy, no formalnie mógłbym już coś tam robić, no ale nie mam tutaj monety na heada i nie mam na broń, więc nie mam tych 2 monet. A w sumie potrzebuję, tam mamy ile? 2, 2, 3, 4, a mam jedną, no 3 muszę gdzieś zdobyć jeszcze, więc no, tak mniej więcej wygląda, ale wracamy do tego, co już wcześniej mówiłem, czyli do technologii, jak poszedłem w technologię. Ogólnie ciężko jest wam doradzić w technologii, jak macie iść, z tego względu, że wszystko należy od tego, jak wygracie, bo ja już mówiłem nieraz o tym, że ta KVK technologia nowa jest bardzo specyficzna pod nasze konto i pod to, jak jesteśmy przygotowani. No popatrzcie, mamy horyzontowe ostrza, ja na przykład gram głównie piechotą, mam łuki i kawalerią. No ja wiadomo, że pierwsze robiłem kawalerię, potem piechotę, bo tutaj mam po 2 marsze, łuki były jako ten trzeci, tak. Tu zwiększyliśmy do 8, wiadomo, że tu przed tym zrobimy 10, ale najbardziej zależało mi, żeby dojść jak najszybciej do tego cięcia kryształu, bo tutaj chyba, żeby zrobić 5, musiałem mieć 5 na 10, jak dobrze pamiętam. Żeby zrobić wymiar kultowania chyba musiałem mieć 8 na 10, żeby zrobić 15, a tu mi zależało, no bo bastiony dają mi dużo, jak robię ze szkolenia, dają mi dużo kryształów. Tutaj też chyba musiałem na 8 wtedy, pamiętam, robić. Te tutaj akurat zrobiłem tak na szybko randomowe, ale też szedłem szybko do cięcia kosztów. Jak najszybciej te cięcia kosztów, żeby potem móc zrobić. No i pomalutku tutaj sobie tworzę. W ogóle nie idę w żadne tutaj, wiecie, w rally, bo nie potrzebuję tego. Głównie idę w open. Teraz mi się tylko szybkość marszu robi. Tu, żeby odblokować ten obóz 8, no to muszę któryś z tych zrobić do 8 poziomu. Tutaj na przykład znowu kawalerii nie pcham bardzo gemowo, czy tak, jeżeli chodzi o gemy, te niebieskie, z tego względu, że no wiem, że łuki i piechota jest wolniejsza od mojej kawalerii. Na przykład jakby było tak, że tam jest różnica 1-2 poziomów, no to wiadomo, że łuki i piechota bardziej potrzebują speeda niż kawaleria. Tutaj jak zrobię ten jeden obóz, no to zobaczymy, ile będzie trzeba zrobić, żeby tą runkę pyknąć. Ja tą runkę od razu będę no jako pierwszą używał, potem pójdziemy w miksturę. 6 marsz na razie odpuszczamy, no bo wiadomo, że nie będziemy robić. Szybki odwrót moim zdaniem w ogóle nie jest opłacalny. Uważam, 200 gemów za to, chyba 200 gemów to było za to, żeby wybrać mi szybko jeden marsz, to jest bez sensu. Każdy marsz ma 200 gemów, z tego co ktoś tam kiedyś tłumaczył. No i potem mamy co? Punkty zdrowia, piechoty, kawalerii, no tu już są 10, no tu idziemy coraz wyżej. Jak widzicie, wszystko pcha coraz mocniejszą tą KVK technologię. No, tego jest więcej. Zobaczymy, gdzie dojdziemy, w którym momencie, żeby wycisnąć jak największy damage z tego. No ja chcę być dobrze przygotowany na Z5, nie będę ukrywał. No. Dla mnie Z5 jest ważna i chcę być przygotowany, wycisnąć tam ile się da, potem wiadomo Pass 7, Ruiny, Kingsland.
No kto będzie mógł, ten będzie tam będzie mógł wycisnąć jak najwięcej kapel z tego KVK. Jak wam mówiłem wcześniej, jestem dość sceptycznie nastawiony do tego KVK. Nie wiem, czy wygramy do KVK. Wolę się tak nastawić i potem się zdziwić, że wygramy, bo będzie ciężko to KVK. Mamy naprawdę bardzo mocny ogień. Wiem, że tam w ogniu jest paru graczy R4, którzy są Polakami też, więc oni też tam coś chyba sobie działają. Nie miałem tam przyjemności jeszcze z nimi rozmawiania, ale no wiem, że tam też tam swoją robotę robią w stronie ognia. To chyba 309 KD. Na wodzie, no wiemy, że jest Apo, wiem, że jest Lambeo, wiem, że oni są mocni. Już mi zaznaczali, jak rozmawialiśmy na Discordzie do spotkania w Amsterdamie z paroma tam ludźmi z tego, że oni wezmą i pomogą mi ze speed-upami, że będę musiał dużo palić speed-upów przed zenitem. No śmieszne, no ale wiadomo, takie zagrywki dokuczanko małe. No i zobaczymy naprawdę, jak to wszystko będzie wyglądać. Ja jestem naprawdę bardzo tutaj zaciekawiony tym KVK, zobaczymy jak sobie poradzę, bo już walczymy na fajne KD. No Kingsland będzie decydujący, tak jak było ostatnio, nie? Ostatnio też wygraliśmy Z5 i w Kingslandzie Ziemia nas opuściła. Mam nadzieję, że tutaj Ziemia nas nie opuści, będą walczyć i pokażą też, że Z5 są mocni i ograją ogień. A my też napsujemy dużo krwi wody. Mam nadzieję, że tutaj większość jest przygotowana na te 3-4 dni walki w Z5. Przypuszczam, że przybędą, może 2,5. Zobaczymy jak tam woda i jak nasi tutaj liderzy też stwierdzą. O, dotarła, no to super. To jeszcze jak mamy no to kolejne materiałki wpadły, super. Ja jestem tam ja jestem też bardzo content, jak są takie te... Aha, dodatkowa karawana. Zostań kapitanem karawany sojuszu. Pakiecik nie do odrzucenia. Tak? To jest ten pakiecik piękny. O, tak widzicie, to jestem w trakcie też, żeby dostać się jak najszybciej do tego poziomu, żeby tutaj te kryształki jeszcze więcej było. Ale masakra, nie? Pakiecik specjalny. No nie chcę tego. Golden Chest to jest scam totalny, nie? To jest taki scam, że... Ja ostatnio tego nie widziałem, bo ja nie grałem karawanę tej, nie? Ale totalny scam. Żeby mieć ten... Srata tata. Nie opłaca się. Nie będę polezał. No nic, no pomalutku do przodu. Mam nadzieję, że być na live, bo live będzie na pewno z Z5. Wiem, że tam pytaliście mnie ostatnio o Amsterdam. Zobaczymy, czy live będzie. Mam nadzieję, że tak, że będzie wszystko ok. Nie chcę się spóźnić, mam nadzieję, że nie będzie opóźnienia samolotu. No i będziemy potem myśleć, co tam na miejscu, czy robimy tego live'a, czy po prostu porobię jakieś materiały, potem wam zrobię odcinek. Ale myślałem o live'ie, wiem, że dostałem zgodę. No i co, zobaczymy. Będę jak coś na bieżąco z wami. Trzymajcie się, hej!